Parę miesięcy temu postanowiłam, że zmieniam swoją całą pielęgnację. Będzie to świadoma, z dobrymi składami pielęgnacja, również kolorówka. Potem się okazało, bo to wszystko przecież łączy się razem. Kolorówkę nakładamy na cały dzień, więc ona też powinna mieć bardzo dobre składy. Więc zaczynając moją przygodę ze świadomą pielęgnacją, natrafiłam na to, że większość kremów, serum i w ogóle całej pielęgnacji czy kolorówki ma w sobie bardzo toksyczne substancje. Są to albo mikroplastiki, albo jakieś oblepiacze, które mają za zadanie powodować, że Twoja skóra wygląda przepięknie podczas stosowania tego kosmetyku, a później wraca do swojego stanu, jeżeli przestajesz go używać. Ma również takie toksyczne substancje albo takie, które kumulują na przykład metale ciężkie w organizmie, albo takie, które zaburzają pracę hormonalną, albo takie, które są po prostu rakotwórcze. I sobie też ściągnęłam kilka aplikacji takich różnych. Na jednej mogę skanować cały skład i ona mi wypisuje po kolei, co to są za substancje, czy są uważane za toksyczne, czy też nie. Opis dokładny. Mam też drugą aplikację, która po prostu jak skanuje kreskowy kod, to ona mi pokazuje ten dany produkt i tam jest wszystko opisane, więc dzięki temu też odkryłam wiele fajnych produktów, które są dostępne po prostu na półce w drogeriach, czy Rossmann, Hebe, czy ogólnie w jakiejkolwiek drogerii. Idziesz po nie, sięgasz i wiesz, że mają dobre składy, działają. Tam jest też wiele opinii, można zawsze wejść, poczytać opinie innych ludzi, poszukać, posprawdzać i tak naprawdę dobrać całą pielęgnację pod siebie. Mi to zajęło kilka miesięcy, zanim przejrzałam większość firm, koncernów i też jestem zaskoczona tym, ale też nie jestem, bo wiem, jak koncerny żywnościowe robią. Piszą fit, zdrowie, witaminki, a w składzie potem jest dużo substancji, które nie są dla nas zdrowe. Tak samo tutaj koncerny kosmetyczne robią podobnie, ale to się wszystko zmienia i jest wiele firm, które zaczyna wprowadzać zmiany we swoich produktach, czyli te produkty, które mają już na półkach, składowo je zmieniają na lepsze. Więc ja Wam dzisiaj chcę pokazać takie kosmetyki, które mi wpadły w oko. Niektóre już mam, niektóre testuję, niektóre są na liście do przetestowania. Chcę Wam pokazać, bo może ten film też Wam się przyda. Może też chcecie zmienić, jesteście tak jak ja kilka miesięcy temu, totalnie zagubione. Patrzycie na te składy i nie wiecie, o co chodzi, tak jakby to po prostu napisane było jakąś chińszczyzną, a to jest tak napisane jakoś tak chemicznie, że potem trzeba wziąć każdy składnik i go sprawdzić, czy on faktycznie jest toksyczny, czy nie, jakie są normy i tak dalej. Też jedna z obserwatorek mi napisała, że ona nie nakłada na swoją skórę to, co nie włoży do swoich ust. I to jest też fajne, ale czasem po prostu chcesz pójść do sklepu, kupić sobie fajny kosmetyk, który ma jakąś fajną technologię, który jest dla skóry dojrzałej, który działa przeciwsmarszczkowo, który ma wiele jakichś fajnych substancji roślinnych i po prostu chcesz, żeby działał na Twoją skórę. Nie w toksyczny sposób, a właśnie w ten pozytywny, długotrwały, długoterminowy, tak żeby po prostu Twoja skóra była pełna blasku. Bo nasza skóra, teraz Wam przeczytam, jest największym organem ciała oraz stanowi barierę między środowiskiem zewnętrznym a naszymi narządami. Naskórek jest wystawiony na wiele czynników i może wchłonąć do 60% substancji do krwi, w zależności od ich zdolności wchłaniania i rozmiaru. Zauważyłam również, że jest wiele takich substancji przenikania w kosmetykach, które mają powodować, że substancje aktywne będą penetrować w głąb, pomagają po prostu tym substancjom wejść w głąb, ale przez to, że tam jest też wiele toksycznych substancji, one również są wchłaniane. Także najbardziej mnie zszokowało to, że są tam substancje, które zaburzają gospodarkę hormonalną kobiety. Zacznę od firmy Eveline i skóry bardzo, bardzo suchej, bo znalazłam produkt, który jest w 100% naturalny i jest fenomenalny po prostu pod względem składu. Można go nakładać na twarz, na włosy, na ciało, na usta, po prostu gdzie tylko potrzebujesz i on się nazywa Miracle Egyptian i to jest taki po prostu bardzo bogaty, tłusty krem. On nie będzie się nadawać do każdego typu skóry, na pewno do tłustej, mieszanej nie będzie zbyt dobry, ale fajnie mieć ten krem właśnie do ciała czy na włosy. Jest również taki sam właśnie błyszczyk do ust, czy jakiś taki balsam do ust właśnie z tej serii i to jest takie w 100% naturalne,
z rewelacyjnym składem. I Eveline jeszcze ma kilka takich ciekawych produktów. One nie są w 100% naturalne, ale mają dobre składy, jak na przykład Eveline Gold Peptides. Ma tam bardzo dużo ekstraktów, witamin, składników, które będą bardzo dobre dla Twojej skóry. Nie ma żadnego właśnie mikroplastiku, oblepiaczek i substancji rakotwórczych i tak dalej, toksycznych. Nie jest to w jakichś 100% naturalny krem, ale jest to po prostu dobre, to znaczy serum. To jest dobre serum, które będzie świetnie działać na naszą skórę. Następnymi produktami jest właśnie seria BioLaven. Te kosmetyki wszystkie mają dobre składy. Warto się przyjrzeć, bo to jest na przykład serum do twarzy, które ma działanie przeciwzmarszczkowe, takie oleiste, ale również mają kremy na dzień, na noc, maseczkę, którą się nakłada na całą noc. To wszystko ma dobre składy, więc również warto się przyjrzeć tej serii BioLaven. Następna marka to Isana, którą można właśnie zdobyć w Rossmanie. Ona coraz bardziej tak jakby ewoluuje. Widać, że w coraz większej ilości i kosmetyków, ale również szamponów czy odżywek został wyrzucony mikroplastik z jakiejś silikony, więc też warto przyjrzeć się tej serii Isana Professional, ale ja tutaj mam bardzo fajną maseczkę, która jest kwasem hialuronowym i ona jest właśnie bez mikroplastiku, w płachcie, która jest biodegradowalna w 100%. Polecam ją, ponieważ jest bardzo dobra pod względem składowym, jakościowym. Skóra wygląda po niej przepięknie i tak jak mówię, Isana idzie tak jakby w dobrą stronę, bo ma coraz więcej preparatów, które są dobre składowo. Również ma taką odżywkę do brwi i rzęs. Pokażę Wam tutaj, jak ona wygląda i to jest jedyna odżywka z całej tej serii z dobrym składem. Z Isany również mogę polecić właśnie ten krem. To jest krem z retinolem Lift Triple, efekt liftingujący, też z dobrym składem. Jedynie co tutaj w składzie jest jedna taka substancja, która może podrażniać, więc warto mieć to na uwadze. To jest substancja, która ma zapobiegać rozwojowi bakterii, ale cały skład jest bardzo dobry, więc to jest tylko jedyna taka substancja, która może powodować delikatne podrażnienie. Ja testuję ten krem już od października, listopada i jest rewelacyjny. Natomiast w pielęgnacji ciała mogę Wam polecić właśnie Isana Med, też dobre składowo, silnie nawilżające do każdego typu skóry. Najlepsze jest to, że ja mam taką całą listę produktów, które chcę sobie kupić. One nie są dostępne tutaj w Anglii, ale jak ja tylko wparuję do Polski, to będzie ciekawe, bo dużo jest takich produktów, które bardzo chcę przetestować, które nie są po prostu tutaj dostępne. Cała Isana nie jest tutaj dostępna. Coraz więcej produktów oczywiście jest i są takie firmy, które zajmują się sprowadzaniem tych produktów tutaj do Anglii, ale nie wszystko jest dostępne i czasem trzeba czekać, albo jak się produkty skończą, to oni zamawiają to z Polski, trzeba właśnie czekać nawet 2 tygodnie, zanim zakupi się jakiś serum. Skupmy się teraz na Ziai, bo Ziaja też zaczyna wprowadzać fajne produkty, które są dla nas dobre, mają fajne składy i warto też zwrócić uwagę na Ziaję. I teraz tak, Ziaja zawsze miała takie średnie składy i ja nigdy nie kupowałam tych produktów, bo ja w sumie gdzieś tam słyszałam, że tutaj jest coś, tam jest coś nie tak, więc jakoś tak nigdy nie przykuwałam jakiejś większej uwagi do Ziai. Ale teraz, jak zaczęłam interesować się świadomą pielęgnacją, to zauważyłam, że jest wiele produktów, gdzie Ziaja zmienia swoje składniki i na przykład produkt masło kakaowe, które kiedyś podobno miała zły skład, a teraz ma rewelacyjny i jest po prostu świetne dla skóry. Słuchaj, albo po retinolu pachnie kakaowo. Uwielbiam nakładać ten krem. On jest taki dość tłusty, więc dla skóry normalnej, suchej będzie się idealnie sprawdzał, albo właśnie dla skóry, która jest po retinolu i potrzebuje takiego nawilżenia, nawet właśnie na zimę, jak są takie mrozy, chcesz po prostu zabezpieczyć swoją skórę, to masełko kakaowe z naturalnym składem jak najbardziej na tak. I Ziaja ogólnie wprowadziła taką serię naturalnie pielęgnujemy i to jest też krem bardzo odżywczy, jest też krem na noc i jest również dezodorant, tam są równe, jest też serum, które mam i też warto się przyjrzeć tej całej serii, ponieważ mają dobre składy. Nie wiem, czy szampony i odżywki, bo tam wiem, że mają jeszcze więcej tych produktów, ale wiem, że krem na dzień i na noc, 99% naturalnych składników, dezodorant, serum oraz chyba krem na noc. To sprawdziłam i wiem, że to na 100% będzie miało dobry skład.
Również z Ziai polecam serię Siemielniane, ale tylko i wyłącznie krem do twarzy ultra odżywczy. On ma bardzo dobry skład, jest też tłusty, 96% składników pochodzenia naturalnego. Też idealnie nadaje się do skóry po zabiegach medycyny estetycznej i wysuszających skórę. Więc jeżeli ma się właśnie skórę po retinolu albo po jakichś innych zabiegach, czy nawet kwasami, to ten krem będzie się idealnie sprawdzał, bo jest do skóry właśnie błyszczącej się i skłonnej do alergii. Ale też mi ktoś mówił, że nakłada po prostu czyste siemielniane na twarz, więc ja też muszę to przetestować. Kiedyś to robiłam na włosy. Nawet tutaj na kanale Wam to pokazywałam, jak nakładam tą taką galaretkę z siemienia lnianego na włosy i przepięknie odżywia. Jakie ja miałam piękne włosy, chyba do tego wrócę i spróbuję też nakładać na twarz. Również tonik ogórkowy z Ziai, który kosztuje po prostu parę złotych, zmienił całkowicie swój skład i teraz jest naturalny. Więc jeżeli szukacie takiego fajnego, lekkiego toniku właśnie po demakijażu, to ten ogórkowy jak najbardziej. Są również takie pianki, które są skóry wrażliwej, zaczerwienionej, mają bardzo fajny skład. Jest do skóry suchej, podrażnionej i do normalnej i bezproblematycznej. To są takie 3 pianki, więc one wszystkie też jak najbardziej na plus. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem pod ogromnym wrażeniem Bielendy, o której mam przygotowany osobny filmik. Tam jest tych kosmetyków mnóstwo i warto skupić się na Bielendzie. Ja po prostu odkrywam ją teraz na nowo i to, co ona oferuje, jakie produkty wprowadza na rynek, jakie zmiany. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo widać, że koncerny zaczynają słuchać konsumenta. My tak naprawdę mamy ostateczny głos i bez nas te firmy nie istnieją. Więc jeżeli chcecie zmian, to po prostu odrzućcie te produkty, które są toksyczne, zacznijcie skupiać się tylko i wyłącznie na tych naturalnych i w końcu te koncerny zrozumieją, że trzeba iść o krok dalej, zmienić składy, wyrzucić te wszystkie toksyny, mikroplastiki, oblepiacze i jakieś inne niepotrzebne rzeczy, substancje rakotwórcze, no hello, i po prostu wprowadzić fajne produkty, które mają świetne składy, które są dobre dla naszej skóry. Skoro nasza skóra wchłania 60%, może wchłonąć aż do 60% substancji, które znajdują się tutaj, to potem patrzcie, co my mamy w naszym organizmie. Nie tylko jedzenie, woda, czyli to, co wkładamy, ale to, czym się smarujemy, to jakie też ubrania nosimy. To wszystko ma ogromny wpływ. Ja sama teraz krok po kroku uczę się tego wszystkiego. Też popełniam błędy, ale chcę powoli, stopniowo wprowadzać zmiany na lepsze. Też w ogóle taka seria, która mnie ogromnie zaskoczyła. Ona jest dostępna w Biedronce i naprawdę kosztuje grosze. Nazywa się Be Beauty. Są płatki pod oczy, które uwielbiam. Są to płatki z kofeiną i Q10, również płatki z kiwi, tam jest chyba z marakują. Te płatki pod oczy mają rewelacyjne składy i świetnie działają. Szczególnie te z kofeiną i z Q10, one są w takim białym opakowaniu, to są złote płatki, ale te w białym opakowaniu, bo ja miałam te czarne, które mają tylko Q10, a te w białym mają jeszcze dodatkowo kofeinę. Jak to trzymacie w lodówce i rano sobie zaaplikujecie na 15-20 minut, po prostu skóra pod oczami wygląda rewelacyjnie. To kosztuje parę złotych, bo jak kupi się to w promocji, jeszcze oni tam robią 2 za 1, znaczy jak kupujesz 2 produkty, to płacisz jakoś tam mniejszą cenę, więc naprawdę to jest parę złotych, to są grosze, a działa rewelacyjnie. Więc warto się też przyjrzeć takiej biedronkowej, bo ogólnie Bielenda też wypuszcza nowego rodzaju produkty, które są dostępne w Biedronce i kosztują po prostu parę złotych, a mają świetne działanie. Teraz wypuścili właśnie taką linię różnego rodzaju serum i też widać, że tam jest chyba 5 czy 6 rodzajów i z tego 4 mają super składy. Z tej firmy jest taka maseczka w płachcie, ona jest z witaminą E i ona jest bakuchiolem. Bakuchiol też działanie nawilżające, takie detoksykujące, widać, że skóra jest rozświetlona. Użyłam ją raz, jak byłam w Polsce i żałuję, że nie kupiłam więcej, bo też świetne składniki, rewelacyjne działanie i też parę złotych kosztuje. Mają również bardzo dobre płyny micelarne i tam jest z bambusem, którego ja używałam będąc w Polsce, świetny składowo, ale też jest Pure Effect, normalna i mieszana skóra, a to jest ten bambu i green, ale też jest do skóry wrażliwej, więc te dwa do mieszanej i wrażliwej są bardzo dobre jakościowo.
Ja kupiłam je w sumie przez przypadek, potem sprawdziłam skład i okazało się, że po prostu jest rewelacyjny, trafiłam dobrze. Jeżeli mieszkacie w UK, to ostatnimi czasy odkryłam właśnie serię takich maseczek Simple, jest jeszcze z witaminą C, ale ta z niacinamidem i witaminą B i E jest świetna. 100% po prostu składowo rewelacja. Już testowałam, już jej nie ma. Już ją przetestowałam na skórze. Pięknie, skóra rozświetlona, wygładzona. I tak. Isana wygrywa. To jest numer 1, bo nie mam skórę mocno, dogłębnie nawilżoną przez kwas hialuronowy, który pomaga innym składnikom wchodzić głębiej do skóry, ale to, jeżeli mieszkacie w UK i szukacie właśnie jakiejś świetnej maseczki nawilżającej, która dodatkowo będzie naturalna, będzie miała dobry skład, to polecam te Simple. Takim ostatnim produktem z pielęgnacji to jest Flosslec i to jest serum pod oczy ze świetlikiem. Trzyma się go w lodówce, nakłada się rano właśnie pod oczy i później, jak on się już wchłonie, nakładamy normalnie krem. Czy nakładacie krem na twarz i przyciągacie pod oczy, czy nakładacie po prostu krem pod oczy. To serum jest wstępem i nie powinno się zakończyć tylko na serum. Zawsze, jeżeli nakładamy pielęgnację, to robimy to w ten sposób, że płynem micelarnym zmywamy cały makijaż, później myjemy buzię właśnie jakąś pianką, czy jak ja nakładam właśnie Bielendę hydrolipidum, takim mleczkiem, którym potem zmywam wodą, następnie nakładam tonik, później nakładam serum na twarz, serum pod oczy i na to aplikuję go różnego rodzaju kremy. Jeżeli moja skóra jeszcze potrzebuje czegoś, a po retinolu bardzo potrzebuje, to nakładam właśnie takie tłuste kremy, które pomogą mi zachować ten komfort. Na sam koniec chciałabym Wam pokazać moją perełkę makijażową, którą odkryłam ostatnio i jest to ta firma Pace, tak to się nazywa, i jest to Beauty Powder i jest to jęczmienny puder do twarzy. Z dobrym składem, lekki, fajnie matuje, nie daje takiego mocnego uczucia ściągnięcia, czyli nadaje się do każdego rodzaju skóry. Ja kiedyś miałam ekocerę, bambusowy, ryżowy i bananowy. I powiem Wam szczerze, że te pudry były dość fajne, ale potem się okazało, że one bardzo mi wysuszyły skórę. Ja myślałam, że one są naturalne, że są eko i tak dalej, ale niestety przez to, że zawierają w sobie talk, bardzo mi zapychały. Ja nie rozumiałam wtedy, co może być przyczyną tego, też tak się nie interesowałam i zauważyłam, że też bardzo ten talk mi wysuszył skórę. Aż do teraz walczę z tym wysuszeniem i retinol mi pomaga przepięknie zmienić moją skórę, ale także świadoma pielęgnacja. Ja już jestem po 40, więc świadoma pielęgnacja musi być, to musi być już taka mocniejsza pielęgnacja, która nie tylko będzie mi nakładać jakieś akryle i wygładzać mnie i ja po zmyciu będę wyglądała tak samo, tylko po prostu będzie miała dobre składy, ale też pod względem takim, że dużo składników aktywnych, które faktycznie coś robią w naszej skórze. I tyle. Zachęcam Wam do tego, abyście również inwestowali w świadomą pielęgnację, żebyście kupowali produkty, które mają dobre składy, pościągali sobie może właśnie aplikacje, żeby posprawdzać te produkty, które już macie, żeby na przykład stopniowo je wykańczać, czy nie wiem, stosować do pięt, jak ja to mówię, jak czasem jakiś krem mi nie odpowiada, to stosuję na pięty. Krok po kroku wprowadzać pielęgnację. Ja też teraz przejechałam się na wielu podkładach, bo zauważyłam, że w moich kremach BB i w podkładach jest aluminium, co jest po prostu dla mnie totalnym szokiem. Nie wiedziałam, że w podkładzie może być aluminium. Ja myślałam, że aluminium jest dodawane tylko w sztyftach czy dezodorantach, którego ja już nie używam chyba z 8 lat. Ja pamiętam, jak ja robiłam detoksykację aluminium, zaczęłam stosować cytrynę wtedy i na cytrynie jechałam przez kilka miesięcy. Dopiero potem zaczęłam odkrywać, że są jeszcze takie dezodoranty, które po prostu nie mają aluminium. I czasem jak mam większą aktywność, to stosuję i cytrynę, i ten dezodorant i po prostu jest w 100% efekt lepszy niż po takich antyperspirantach z aluminium, które zapychają totalnie ujścia gruczołów łojowych, które się oczyszczają przez cały czas i jak Ty je zapchasz, to co tam się po prostu dzieje? No, już od kilku dobrych lat nie stosuję aluminium. Jak ja przeczytałam, że ja nakładam na twarz aluminium, po prostu złapałam się za głowę. Także stopniowo teraz będę wprowadzała po kolei, krok po kroku. Te wszystkie kremy BB i podkłady zostawiłam
na razie z boku, nie chcę na nie patrzeć, nie stosuję. Zakupiłam sobie z Bielendy taki podkład z truskawką, który też ma dobry skład. Nie jest to naturalny produkt, ale ma po prostu dobry skład, więc na tym się będę teraz skupiała, żeby po prostu produkty miały dobre składy, żeby działały, żeby były dobre dla mnie. Żeby nie powodowały, że nie wiem, jakieś toksyny są wprowadzane do mojego organizmu, że jest substancje rakotwórcze. Jak potem moje ciało ma być zdrowe? Jak moje ciało ma się czuć dobrze? Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o żywność, ale też o całokształt. Pielęgnacja, wszystko, co jest wokół nas. Także zwracajcie uwagę na to, co aplikujecie na siebie. Takich filmów oczywiście będzie więcej, bo ja teraz jestem freakiem świadomej, naturalnej pielęgnacji i odkrywam coraz więcej. Już kolejny film jest przygotowany z Bielendą, także też będę za niedługo nagrywała go. Jeżeli podobają Wam się takie filmy, stawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!